10 obscure to są bardziej niejasne, niewyjaśnione, nieobskurne, ale takie ukryte sekrety w Elden Ringu, których nie znasz. Dawno nie oglądaliśmy żadnych ciekawosteczek w Eldenie, więc ja się chętnie o czymś dowiem. To jest świeżutki filmik ze wczoraj. Tak? Wczoraj był 12? Dzisiaj jest 13? Tak. Więc mam nadzieję, że zostało odkryte coś, czego ja jeszcze nie widziałem. I zespoilowałem sobie, że jest ta kwadratowa coś tam pod areną Maleni, więc zobaczymy, co to jest. I'm gonna list these 10 facts from the least to the most obscure, starting with this black cube underneath Malenia's arena. To jest kostka tungstena, ona po prostu dużo waży. As one of the most popular bosses in Elden Ring, over 10 million players have known defeat, but only a few have ventured beneath them. This black cube has been underneath Malenia's arena ever since the game was first released, and while it isn't unusual for FromSoft to hide things inside of boss arenas, it's usually only done in the form of a body double. What we have here instead is a massive black cube, and nobody knows what's hiding inside. My guess are Malenia's clones in her second phase, but there's only one way to know for sure. Let's see what happens when you go inside. Kurwa nic. Hey, you. You're finally awake. War Thunder is the most comprehensive vehicle Come on! made, and when I'm not forcing No speed, nie! you can find me in the sky dropping bombs and making moms. The graphics and sound effects Ja nie chcę UFA. Jak ktoś chce, to and it was super easy dam wam linka i sobie ściągnijcie, ale nie oglądamy całej reklamy. Mouse and keyboard, but it's not just aircraft. Although Malenia is known for her difficulty, no boss is more unfair than pre-patch Radahn. This boss is so terrifying that a special mod had to be developed just to allow epileptic players to fight him without risking seizure. Jest mod dla epileptyków, żeby ten? Ja chcę moda dla epileptyków. Mimo, że już jest znerfiony Radahn i światełka Miqueli, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda bez tego spamu światełek. Albo z dużo lżejszym. Siemanko wam mija, dobry wieczór. To jest kostka, którą Peter Molino zrobił, żeby gracze ją rozbili. To jest kostka tungstena i tam jest po prostu ona jest w chuj ciężka i tyle. Na czym ona polega? Na tym, że jest ciężka. Ej, czy ktoś z was wiecie, czym jest tungsten, nie? Czym jest ten metal, czym jest ten materiał? To jest chyba jeden z najbardziej gęstych materiałów na świecie, metali, który jest na tyle gęsty, że taka malutka kosteczka, takie 2 na 2 cm potrafi ważyć pół kilograma, nie? I ja z jakiegoś powodu marzę o tym, żeby mieć taką dużą kostkę tungstena. Po co? Nie wiem. Żeby ją mieć po prostu. Tak mi się przypomniało z tym kwadracikiem po prostu. Siemanko Kamienius. And you can find this mod on Mihai's Nexus page if you happen to be one of I to na fioletowo wtedy świeci? these players. While everyone was happy to see Radahn nerfed, what you probably haven't seen is his cut dialogue. I am Radahn, born of Redmane Radahn and Renala of the Full Moon. Pisałem o tym dialogu, jak tylko DLC wyszło, nie? Ja to znalazłem na Reddicie, że ktoś właśnie ten dialog jego wyciągnął z plików, bo on jest w plikach ciągle, tylko z jakiegoś powodu nie ma tego dialogu w grze. I byłem trochę tym zasmucony, bo mieć bossa, który jest aż tak niemowy, który był generałem, który był przekoksem, on nie był jakimś tam zwykłym, pierwszym, lepszym żołnierzem na polu walki, który po prostu warczał na swoich przeciwników i ich zabijał, tylko jednak pewnie miał coś w głowie, co mógłby nam powiedzieć, nie? Więc szkoda, że tylko Miquella za niego mówi, ja to porównałem do takiego czegoś, jak jest sobie, powiedzmy, 2 w nocy, przechodzisz koło żabki i tam akurat sobie Seba ze swoją Karynką stoi i Seba do ciebie coś tam się rzuca i Karynka musi go odciągnąć, nie? Chodź Seba, najebany jesteś, do domu idziemy. I to Karynka to jest Miquella, a Seba to jest Radahn. Radahn to jest taki ziomek, który po prostu napierdala, nie? 3 paski, kurwa, u boku i tyle. Lion breath for battle. There's also a bit of dialogue from Miquella as well. Now comes the Age of Eden. Beginning here, love encompasses all. No living thing will be denied. No deed censured. I am ready to embrace the whole of it, Radahn, my promised consort. It's unknown why FromSoft decided to remove this dialogue from Radahn, but what we do know is that the DLC plot twist was foreshadowed 2 years ago. We first learn about Mohg's tragic story in the sewers of Langdell, shunned by his own family alongside his brother and the other Omens. After escaping captivity, Mohg tries to establish a dynasty of his own, taking Miquella as his god and himself as the god's consort. On our journey through the DLC, we learn that Mohg was actually charmed by Miquella all along. But did you know that the effect Miquella had on Mohg was visible long before we even entered the DLC? After you defeat Mohg, in his final moments, he reaches out above
with the same animation we do when we get charmed by Miquella. This is hinting at the fact that he was being controlled the entire time, and while this was obviously intentional, what FromSoft didn't anticipate was this programming error in the Divine Beast's AI. If you fought this boss, then you'll notice that it changes phases in sync with the music, but due to a coding error in the Dancing Lion's AI, this functionality is actually broken. Because of the unusual way FromSoft coded a random follow-up, this function has the possibility of returning any number between 20,000 and 20,001. This includes decimals, and when the game checks to see what action the boss should perform next, 20,001.99903 is also the equivalent of 20,002, which is the same animation as the phase change. The odds of this happening are around 0.05%, which is slightly more rare than seeing the second phase of a Flower Guardian. Flower Guardian Poczekaj, co? Początek ukrytej lokacji, o której mowa od miesięcy. Ta, co był pozew, tak? Siemanko Hades. Tak, padła Romina. Szybciutko padła. W pół godzinki niecałe, nie? Nawet chyba krócej. I jakie zmienianie twarzy? Ja próbuję od początku zrozumieć, o jakim on zmienianiu twarzy mówił, ale czy Lew nie ma tylko jednej twarzy cały czas? Ja chcę to jeszcze raz posłuchać. Programming error in the Divine Beast's AI. If you fought this boss, then you'll notice Transition bug. Zmiana, phase, a nie phase. Dobra, fazy. that it changes phases in sync with the Ja patrzyłem, kurwa, te napisy są źle. Nie chodzi o twarze, chodzi o fazy. Zmienia fazy. music. But due to a coding error in the Dancing Lion's AI, this functionality is actually broken. Because of the unusual way FromSoft coded a random follow-up, this function has the possibility of returning any number between 20,000 and 20,001. This includes decimals, and when the game checks to see what action the boss should perform next, 20,001.99903 is also the equivalent of 20,002, which is the same animation as the phase change. The odds of this happening are around 0.05%, which is slightly more rare than seeing the second phase of a Flower Guardian. Flower Guardians suck at their jobs. They've sworn to protect the Erd Tree, but oftentimes find themselves in need of protection instead. Because of this, you probably had no idea about their second phase. But thanks to their pact with the Erd Tree, they can recover their HP completely, growing in size and trading in their sword spears for spike clubs. While they're in this form, they also gain access to a very rare attack. And if you're lucky enough to get hit by it, you'll be thrust in the air and sent to meet Marika. Now that Nie widziałem tego przenigdy. What? No właśnie, widzę, że Uzyw to samo. Mam 1000 godzin w grze, teraz mogę to mówić oficjalnie już, bo tyle mam na Steamie nawet. Nie widziałem przenigdy czegoś, znaczy zazwyczaj się ich skipuje, nie? Bardzo mało osób ich bije rzeczywiście po drodze, bo oni są najczęściej gdzieś tam przy awatarach plus po drodze oczywiście do góry tutaj, do złotego, żółtego Godfreya, ale... Czy te w K-Elite się liczą? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że te w K-Elite, te właśnie te przy drodze do awatarów też się liczą. Ja chcę zobaczyć czasem animację. Jakąś kwitnie po prostu, zakwita. but oftentimes find themselves in need of protection instead. Because of this, you probably had no idea about their second phase. But thanks to their pact with the Erd Tree, they can recover their HP completely, growing in size and trading in their sword spears for spike clubs. While they're in this form, they also gain access to a very rare attack. And if you're lucky enough to get hit by it, you'll be thrust in the air and sent to meet Marika. Now that you're finally at peace, we can talk about the Zajebiste. pumpkin chosen to stifle their panic within the confines of their helmets. This piece comes at a price though, because using a swarm pot on a pumpkin head will cause them to enter a fit of rage, smashing the ground beneath them and damaging anything in their path. The reason for this is because their head is covered in armor, and the buzzing of the flies gets intensified, amplifying the sound and causing them to lose their minds. No one's Znaczy, wydaje mi się, że Pumpkinheady mają po prostu normalnie taki atak napierdalania głową w ziemię i jestem tego prawie że pewien. Być może, tak jak jest napisane w opisie tego summona tutaj, Pumpkinheada, jeśli rzeczywiście rzucisz w nich robakami, tymi muchami, które bleeda dają,
mają jakąś specjalną interakcję, ale ta animacja normalnie ataku też występuje po prostu podczas walki. Ten na moście lubi bardzo łbem bić. No właśnie, ten tutaj szczególnie, nie? Nawet jak koło niego przybiegasz po prostu. In their path. The reason for this is because their head is covered in armor, and the buzzing of the flies gets intensified, amplifying the sound and causing them to lose their minds. No one's as crazy as Midra though, who has one of the most oppressive boss themes in the entire game, mainly thanks to FromSoft finally finding the bass button. While you were going insane dying to Midra, you might have missed this subtle appearance of the Frenzy Merchant's melody and his theme. This Song of Despair plays for only a few seconds, but it's very clear that a faint echo is trying to manifest itself. This echo expresses the voice and pain of the merchants, only to be crushed by the powerful bass of Midra's madness. One who doesn't hide his origin, but... Świetny jest ten taki nawiązanie do tego szaleństwa. Mnie zawsze właśnie dziwiło, domyślałem się o co chodzi, ale nie do końca. Ci merchanci spaczeni, którzy są po drodze tam na dół, jak się schodzi już po tym zabiciu sztucznego moga, tam miał być questline poprowadzony troszeczkę jeszcze, ten związany z Kale. My name is Kale. Ale on się nie pojawił w grze w końcu. Ale to, że oni tam są i sami są też szaleni i też napierają w ciebie oczkami po prostu z szaleństwem. I później ten motyw, który oni odgrywają na swoich, nie wiem, skrzypcach nazwijmy to, jest odgrywany w jakimś tam stopniu w melodii Midry, to jest świetne po prostu. But instead proudly presents it is Mesmer the Impaler. His soundtrack echoes the same musical patterns as his father, Radahn, who is also Red of Main and religiously follows the principles of the Golden Order. That is, at least until Phase 2 drags him into the shadows. And speaking of shadows, Marika's shadow Malakith is hiding a secret of his own. By now, we're all aware that Gurranq is actually Malakith in disguise, but when you were fighting him, did you notice this? That is not the sound of cloth. In fact, it's actually the sound of metal. And in retrospect, FromSoft went the extra mile by adding this small detail to foreshadow the Phase 2 reveal, hinting that there's more to Gurranq than meets the eye. While we're able to hear Malakith coming from a mile away, he probably wouldn't hear us if we were using the Assassin's Gambit Ash of War, because it silences your footsteps and allows you to interact with the game in some very unintended ways. Against Morgott, for example, you can enter his arena without being noticed at all. And once you've gotten close enough for him to finally notice you, the Unseen Form spell can be used to make his targeting view even smaller, allowing you to hide behind the throne undetected. From here, you can cast Poison Mist without alerting him, and because you haven't physically hit Morgott, he never ends up transitioning into Phase 2. Instead, to, że to cheezowanie bossów, tych bossów, które można cheezować czy rotem, czy poisonem, jest w Eldenie co najmniej kilka. To nie jest, że tylko Morgott tutaj. Widziałem po premierze Elden Ringa nawet jak ludzie podobnie robią z Radahnem. W sensie po premierze DLC. Koniarz, tak. Koniarz jest chyba tym najbardziej znanym przykładem, nie? Tak. DTS, Dragon Tree Sentinel. To jest chyba najbardziej znany przykład właśnie takiego cheezowania bossów. Ale mówię, widziałem nawet filmiki, jak ludzie używają właśnie tego kombosa z Gambitem, z tym spelem i coś tam jeszcze, żeby zabić Radahna, że Radahn po prostu wchodzi na arenę, robi jakąś taką rundkę chyba w stronę gracza, taką powolutku, że go jeszcze nie widzi do wejścia i później się wraca z powrotem i takie... Kurwa... Aż mnie dziwi, że to jest aż tak fajne do zepsucia, nie? Aż tak dobre. 15 minutes of inhaling toxic fumes, Morgott's Great Rune is finally yours. It doesn't stop there though, and you can take things even further by turning some 2v1 fights into 1v1 fights. In the Hero's Tomb, if you throw a knife at the wall to get Ordovis's attention, then you can use the Assassin's Gambit Ash of War to lure the other knight into the corner. If you do this correctly, then you can have an entire fight while Ordovis just stands there. While Ordovis's eyesight is certainly a debuff, Crucible Knights and other enemies can secretly gain buffs alongside the player. The Lord of Blood's Exaltation, for example, raises attack power whenever blood loss occurs in the vicinity. And if you were to wear this talisman while fighting Mohg, you would both gain a damage boost. If you were to take this talisman off, however, and still proc a bleed, then the Lord of Blood will still gain that boost, implying that... Ciekawe. To nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Że jeśli Mohg ciebie zbliduje, to on sam dostaje buffa do damage'u. Nie wiedziałem tego nigdy, że on ma więcej damage'u wtedy.
that he himself is wearing the talisman. Clean Rot Knights also gain damage boosts anytime they land multiple hits in a row, meaning that they are all wearing talismans too, only this time it's the winged insignia talisman. Worst of all, Crucible Knights seem to be wearing Crucible Knight talismans, as they all take reduced damage from critical hits and headshots. It doesn't stop there though, and the next time you cast an Kurde, aż dziwne, znaczy no nie wiem, że dziwne, ale Crucible Knight, ten zwykły z mieczykiem, to jest chyba najbardziej przyjemny przeciwnik do parowania w podstawce Eldena co najmniej w podstawce, ale najbardziej przyjemny, najfajniejszy do nauki i jak dla mnie zabicie, jak masz jakiś niski poziom broni i mało damage'u, żeby zabić tego Crucible Knighta w pierwszym zonie w pogrobnie, parowanie go jest najprostszym po prostu sposobem, nie? Tak jak się parowało, na pary się brało tych Black Knightów w DS1 bardzo często, bo to też było najprostsze bardzo często, albo na backstaby i Havela na przykład, no to tak samo się robi, oj, z nimi, kurwa, klikłem coś. Tak samo się robi z nimi, po prostu. I świetnie się na nich, jak ktoś się chce nauczyć parowania w Elden Ringu, polecam zrobić sobie nową postać i pójść na tego pierwszego kolesia w pogrobnie, bo on nie jest jakiś bardzo specjalny ani nic, a można sobie na nim powbijać to parowanie. Więc aż szkoda, że aż tak bardzo jest to teoretycznie nieopłacalne, że ma mniej damage'u przyjmowanego od krytów, czyli z kontry. as they all take reduced damage from critical hits and headshots. It doesn't stop there though, and the next time you cast an Erdtree incantation, you better make sure there isn't a Crucible Knight nearby, or you'll both be fighting with Golden Vow. And that's everything. How many facts did you know? Leave a comment below and don't forget to subscribe because we're almost at 200k. Shoutouts to War Thunder for sponsoring this video. Don't forget to check him out for free on PC, PlayStation, or Xbox and receive a huge bonus. Jeszcze raz podeślę. Ciekawe, ej, muszę przyznać, że nie spodziewałem się, żebym bardzo dużo miał nie wiedzieć tych sekretów, ale wydaje mi się, że co najmniej 5 z tych 10 to ja kurde nie słyszałem, nie widziałem i nie ogarniałem, że one istnieją w ogóle, nie? Szczególnie ja lubię takie sekrety, które są mechaniczne, więc to na przykład z tym, że Mog też nosi talizman, Crucible Knight i tak dalej, to jest świetne, uwielbiam takie rzeczy, które przy okazji nie dość, że są ciekawe, to dają ci jakiś tam głębszy wgląd w mechanikę samej gry. Uwielbiam to po prostu. To z tym niewidzialnością, ja bardzo rzadko tego używam. Praktycznie nigdy nie używam żadnych tam gambitów i tak dalej w moich ranach, bo mam wyjebane, jak umrę po drodze, to trudno, pobiegnę dalej jeszcze raz, nie? No hitów to ja nie robię na szczęście.